Dzień dobry. Jeszcze nie ma 7, wyobraźcie sobie, a oni przyszli, że będą nas ładować. Awaria z rana. Przewód powietrzny gdzieś mi tam puścił. I tak. Teraz szybka akcja. Spędź ten stojak. Niczego za krótko ucięli. Czy jak być? Wyciągnąć. No, tak jest luźno, widzicie? Już! Co? Masz tego drzwi? Weź do drzwi. Zobacz, kurde, zobaczymy. Czekajcie, to jest wszystko. A to? No i ciśnienie mi się już teraz buduje. Chociaż tak mam tyle zbiorników. Zabudowę mam, na samej zabudowie jest bodajże 4 zbiorniki. Więc to cały czas trzymało mniej więcej, ale wiecie, to za mało. No i dobra, chłopaki opanowali awarię. Nie ma jak to przyjść na czyjeś auto i to jest dobre auto, ale to się zdarza po prostu. I mieć awarię i nie wiedzieć co, gdzie, jak, dlaczego, jakie narzędzia. Wsparcie oczywiście nie wolno, jeszcze sobie to włączę, nie wolno firmować, więc zatracam, teraz mnie widzicie. Iwana powietrze trzyma? Co? Trzyma powietrze? Trzyma. Szukam mniejszego terenu. Ale dobra, Jezu, aż mnie brzuch rozbolał z rana z tego wszystkiego. Chyba nie będę nic nagrywać, bo jest ciemno, nie? No nic, nagram później coś. Bo nie zobaczycie czegoś takiego głupiego nigdy w życiu. Już, patrzcie. A ja się zastanawiam, dlaczego nie mogę się rozsunąć. Tu mam łańcuchy przypięte, a tu się podłoga rozstępuje i rozsuwa. Ja nie mogę, łańcuchy źle przypięłam, trzeba tutaj przypiąć. Masakra. No cóż, bywa. Teraz jest ok. Ale tak chyba pasy później dołożył. Tam tak długo, tu tak krótko. Niczego to nie podobne. Są masakryczne, nigdy więcej. No i 15 cm trzeba ruszyć, więcej nie. Jak wiem, w żelastwie pracowałam. Dawaj. O Jezu, Jezus ma 30, właśnie mój budzik dzwonił. Ale się wymarznął. Ale już 2 śmigła mamy załadowane. Ja jestem ostatnia. Wszystko jest ok, tylko wiecie, jak się w nocy pracuje raczej w sprzęcie, nie? Wszystko trzeba odkryć. Ale te rękawiczki są antyrękawiczkami roku. Masakra.
mi się, jakbym pracowała w minus 10 stopniach w tych rękawiczkach. Tak jakoś chłodzą strasznie ręce. Śmigło się podnosi. Na tym terenie portu nie wolno nagrywać, więc niestety ja nie pokażę. Ja mam tylko tak, że na razie śmigło jest w takiej pozycji, o, po długości tak. Te dwa kalmary. Jak ono jest teraz tak, to będę ją wracać tak. Jak obrócą, to wtedy ja wjeżdżam. Nawet nie podnie, tylko po prostu równolegle będę jechać. Się ustawię. Dopóki oni nie mają tak, wiecie, obróconego tak, to nie podjeżdżam. Nie wiem, co ryzykować. Raz na nie wiem ile, ale bardzo rzadko zdarza się, że coś się stanie takim śmigłem. Pamiętam, że chłopaki opowiadali, że raz właśnie przy takiej operacji odwracania śmigła jakoś się dźwigowi nie zgadali. I jeden właśnie już tyłem czy tam przodem obrócił, a drugi nie obrócił i po prostu, wiecie, wykręcili śmigło. Raz gdzieś też opowiadali, że przy zrzutce ktoś odjechał, śmigło podnieśli, zestaw odjechał i śmigło spadło. Się gdzieś tam coś zerwało, czy było źle zamknięte. Także są różne sytuacje, bardzo rzadkie, ale trzeba ich unikać przezornie. Znaczy nie, źle mówię, trzeba się zabezpieczać na ich wypadek. Obrócę na śmigło. Termospan. Na razie czekam w aucie, bo być może trzeba będzie cofnąć troszeczkę, żeby podjechać do przodu. Jeszcze. I teraz właśnie wjeżdżają śmigłem nad moją naczepę. Zobaczymy, czy nie trzeba cofnąć. To, że nie trzeba cofnąć, to chyba zobaczyć. Wszystko. Dobra. Przeładowane? O Jezu, znowu to jest ten stojak. Ja znowu nic nie będę już widzieć z lewej strony. Pokażę na parkingu poza bramą portu. O, jakie fajne ciepełko, o Jezu, fajnie. A skoro tak stoję i czekam, to pokażę Wam, gdzie dokładnie stoję. Także weszłam sobie na Google Maps. Cofnijmy się, wznieśmy się wysoko, tak żeby widzowie z całego świata zobaczyli mniej więcej, gdzie jesteśmy na mapie. Także mamy teraz już praktycznie cały świat. No dobra, cały jeszcze nie. No ale widzicie, gdzie jest co. Tam po lewej Ameryka, północna oczywiście. Nawet znacznik jeszcze, gdzie mieszkałam. No i idziemy do Europy i do Niemiec dokładnie. Także widzicie, tu jest Cuxhaven na północy Niemiec. No i tutaj właśnie sobie wpływają statki. Statki, które płyną do Hamburga. Widzicie? To tędy. Przy Cuxhaven.
taka mała lekcja geografii. Jedziemy tak jak idzie. Może delikatnie już dupcie do lewej. Tak jak idzie. Mogłem cię nagrać. Nie wolno. Nie tam. Nikogo tu nie ma. Tak jak idzie, no tak jak idzie w sumie dalej. Jedziemy. Wyprostuj się trochę. Jedziemy. Tak jak idzie wszystko. Tak jak idzie, jedziemy. Możecie już próbować, tak stoi tutaj na razie, nie? No, dzięki. Spoko. Żeby woda nie wjechała. Dużo spędu, tak w serku to widać, powiem wam. Co w tych autach tak strzela przy skręcaniu? No dobrze, zaparkowani. Coś tam sobie przygryzłam na szybko. Światła włączone. Można brać się za dalszą robotę. A czapka? Co widzicie, czapka? Czapunia? Ach, no oczywiście, że musi być tu. Rękawiczki. Jezu. No nic, pany. I panewki, działamy. Mówię wam, co jest do zrobienia. Więc tak. Ta matka tak brzydko wygląda. Chłopaki sobie rozpinają i dają do tyłu. No nic, na razie. Nie, przestawię ją, ale będę szła dookoła. Więc do zrobienia jest tak. Tu widzicie, śmigła stoją w takich stojakach. I to ma starczyć. Widzicie? O, to jest to jest to, co przestawialiśmy rano. Ach, i teraz tak, wiecie co trzeba zrobić? Trzeba po pierwsze oświetlić tunel. A żeby oświetlić tunel, potrzeba mieć... Wiecie co? Trzeba mieć światełko. Okej, teraz musimy oświetlić ogon. Tak patrzę, gdzie tu jest gniazdko. W mojej naczepie tutaj mam gdzieś gniazdko takie boczne. Tu widzę, że nie ma gniazdka. Więc w takim wypadku będę musiała użyć przedłużacza, który sobie tutaj leży na wierzchu. Znaczy, że pewnie jest przewidziany na taką okoliczność.
Widzicie? Sznur napięty, świeci. Także wszystko elegancko. Tu zabezpieczone. Tu jest taka gumka, widzicie? Która sprężynuje, trzyma ten sznur przed takim dużym wahaniem, bo inaczej to śmigło pracuje, ono pracuje sobie, jeździ w wózku do tyłu i do przodu w czasie transportu, zresztą się kołysze jeszcze tak na boki. Także ten sznur też bardzo pracuje. I gdyby nie ta gumka właśnie, to ten sznur biłby po szpicy. Ale nie po szpicy, tylko po całym śmigle. Więc tak się to zabezpiecza. Teraz tak, chcę tu wziąć gabarytkę, to by mi pasowało włożyć gabarytkę. Tak, spróbuję zrobić. Ale patrzcie, jakie tutaj są oryginalne goldhoferowskie uchwyty. Ale gigantyczne. Jezu, ile to waży. Jeszcze tych użyć. W ogóle nie wiem jeszcze, jakie tam na przodzie mogę mieć. Jaki wziąć? Taki mniejszy by mi się przydał, ale ten jest gotowy. No nic, spróbuję ten oryginalny. Pierwszy raz w życiu. Zobaczcie, jak wyglądają oryginalne uchwyty do Goldhofera, jakie mają mocowanie. Po pierwsze śrubę. Widzicie? O, przez tą dziurę ma przechodzić, dlatego obracałam. Teraz muszę tak wcelować, żeby tutaj też mieć dziurę. Tutaj jest tak. Tak. O. To jest wygodne, bo dzięki temu nie trzeba nosić ze sobą klucza, ale z drugiej strony o, i tu jest jeszcze zabezpieczenie zamontowane na lince do każdego kluczu. Tak, świeci, tylko to po prostu są takie warunki drogowe, że światełka są takie brudne, że nie widać. Te światełka są ważne dla kierowcy, a jeszcze ważniejsze są tamte. No właśnie ciekawe, gdzie tutaj u Artura się podpina światła robocze na osie. Ja już się nauczyłam jeździć bez. Co? Nic, to będę musiała chłopaków zapytać, czy gdzieś tu. No nie wiem, teraz jeszcze możemy zrobić taki bajer. Czekajcie, czy coś nam trzeba. To już mogę pochować. Czyli tak, tą stronę mam załatwioną. A teraz wam pokażę taki bajer, który włączę dopiero chyba później po kontroli. Tu wam tłumaczę, co chodzi. No i to tak. Z boku
żebyście mogli zrozumieć lepiej. A teraz zwróćcie uwagę przede wszystkim na tunel. Tunel, czyli oto. I co? Widzieliście różnicę? Podniosłam tą ostatnią oś, widzicie? Tamta oś ostatnia jest podniesiona i działa teraz tak troszeczkę jako balast. Także tu się, wiecie, dociska, ciężar siadł bardziej tam, a tu się robi bardziej banan. Dlatego tutaj nie ma, tylko troszeczkę do poziomu to wróciło. Bo stojak ze śmigłem, zwróćcie uwagę, że jest tak stosunkowo z przodu. Ale tak to wszystko zostało zaprojektowane, inaczej się nie da. Wszystko jest determinowane przez zezwolenie i zwis. Więc wiecie, o taki stojak. Popatrzcie, że tutaj są rolki, to są kołyski, widzicie? Także śmigło się może kołysać, pracować sobie w czasie jazdy. A i to całe wszystko to jest szyna. Tam też jest szyna, widzicie? I to też sobie jeździ do tyłu i do przodu. Oczywiście nie aż tak bardzo w czasie transportu. Tam widzicie, dalej są sprężyny. I tamta część, o ta, gdzie palcem takiego cykała, to też jest, widzicie, jeszcze dodatkowo na sprężynach. I też sobie pracuje. Także wychodzi na to, że to śmigło wozi się w jakimś sensie luzem. Luzem, bo ma luz z przodu. Jest zamocowane na stałe. Tam się nie ruszy. Ale z tyłu może i tak, i tak, i tak. Taki bajer. Śmigła brudne jak zwykle, norma sportu. Jeszcze tą gabarytkę, a tutaj sobie zarobiłam. Zawaliście. I co? No mogę, nie, na pewno tego nie wyciągnę. Wyciągnę. Spoko. To będzie, jeszcze będzie dobrze. Jeszcze coś z nas będzie, pany i panewki. Tutaj na przodzie śmigło praktycznie nie pracuje, więc można sobie zostawić. Zresztą to dalej jest duży odstęp. Przy innych śmigłach enerkonowskich, które mają zupełnie trochę inny kształt i w innej pozycji też jeżdżą przede wszystkim. Może nie kształt właśnie, tylko pozycja, w której jeżdżą i są sytuowane w stojakach, to właśnie tamten tunel, co tak jakby podnosiłam. To czasami jest tak, że dosłownie jest tyle odstępu. I się taka utarła zasada, że jak wchodzą 4 palce między śmigło a tunel, to powinno być ok. Aczkolwiek do jazdy po autostradzie, ale przy jakichś już manewrach polowych, przy przełamaniach, to wtedy już trzeba było tam sobie regulować poduszkami, przełamywać naczepę i kombinować, bo inaczej można było się oprzeć o śmigło, a to już jest poważne uszkodzenie. Co ja wam tu zresztą opowiadam? Po co? Kto się uczy na śmigła? Nie mogłam tej gabarytki tylko tutaj rozsunąć i tak wystawić. Owszem, mogłabym, ale zwróćcie uwagę, ile jest różnych przeszkód przy drodze na tej wysokości. Same barierki na poboczach, słupki i dużo innych rzeczy. Także jeżeli przynoszę sobie tą gabarytkę na górę, to mi znacznie ułatwia manewry.
właśnie, jest jeszcze jedna rzecz, o której sobie przypomniałam. Całe szczęście. Mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Już wam pokażę, o co chodzi. Muszę do końca położyć bolec w nodze. Dzisiaj przy ściąganiu używałam nogi i ta noga nie chciała mi tam tak łatwo wyjść z powrotem, a nie chcę zgubić tego palca. Nie wszedł mi do końca, wiecie? Rozwiązanie. No i sobie działa. Tu jest. Pokażę wam z bliska, co w tym chodzi. Popatrzcie z bliska, widzicie? O, nie widzę. Wkłada się bolec, także tym bolcem ogólnie się odbezpiecza całą nogę. Kurczę, muszę zmienić trochę. O, tak lepiej, nie? Także wyciąga się zawleczka, wyciąga się nogę, wyciąga się bolec i cała noga opada po prostu w dół. Ona jest tutaj zamontowana i sobie dynda. Tu jest drugi bolec, widzicie? Którym z kolei się reguluje wysokość, jaką tam się trzeba. Jaką nogę trzeba i ten bolec też właśnie. Też muszę nim wcelować, bo tutaj z góry, gdzie ma dziurkę, a nie, on ma tylko dziurkę. O, tak, więc tutaj możemy bokiem wcelować. Mniej więcej tak. I tutaj w tą zawleczkę właśnie. W tą zawleczkę właśnie tak, tak słuchajcie. Jeszcze nie przeszło. Może tak. O, i jest bolec zabezpieczony. Noga zabezpieczona. Normalnie jest tutaj troszeczkę wyżej, bo to się robi przy rozciąganiu. Naczepa jest wyżej, dużo wyżej. A teraz załadowana i zapadnięta. No i co, czy mamy teraz już wszystko? Śmigło, tak do waszej informacji, trzyma się tutaj na dwóch bolcach. Widzicie? Tutaj jest jeden bolec, jest przyszyty tak do tego stojaka, tam jest zawleczka na górze. I tutaj jest drugi bolec i tam też jest zawleczka na górze. I tyle, więcej nic nie ma. Tak jest to wszystko przewidziane, tak jest zaprojektowane, to wszystko jest policzone. I to ma jeździć. I tak jeździ rzeczywiście już sporo lat. Na początku, gdy te stojaki weszły, pamiętam, że zabezpieczaliśmy pasami w różny sposób śmigła, ale to dosyć często troszeczkę kolidowało z tym, jak te śmigła były zamocowane. I koniec końców tam wszyscy stwierdzali na budowie, że te dodatkowe pasy powodują to, że to śmigło nie pracuje w czasie transportu tak jak ma pracować. No i tylko lepiej dla nas. Nie mamy dodatkowej roboty z zabezpieczeniami. Patrzę, że tą matkę można by było, ale mi starczy. Na weekend auto będzie zostawać, tak czy tak trzeba będzie zdjąć matkę. Tutaj do transportu po autostradzie nie trzeba mi żadnej pomocy od tyłu. Mam na myśli to, że pilot, który będzie jechać za mną, nie będzie mieć mojego pilota do naczepy. A chłopaki dają tą matkę, o widzicie, bo oni sobie demonstrują takie rozwiązanie, że te matki od sterowania mają na magnesie, widzicie, kabel długi i wtedy tutaj przez stojak matkę sobie tutaj mocują i dzięki temu pilot, który jest załóżmy 100 metrów dalej, to może sterować pilotem naczepy, co dzięki temu się dużo szybciej działa, tak naprawdę manewruje i dzięki temu ten pilot ma zasięg. Mój pilot w mojej naczepie nie ma takiego dobrego zasięgu. Matka jest też zamontowana na stałe tutaj właśnie, więc nie mogę sobie zrobić takiego numeru. Coś mi się wydaje, a jeszcze te śrubki, widzicie? Jeszcze śrubki, gdzieś muszę śrubokę znaleźć, żeby gabarytkę przykręcić. Mam taki jest najlepszy. W tym jest wszystko.
Zobaczcie, początek i koniec. Alfa i omega. No. Kurde. No i teraz już mamy wszystko. Teraz wiecie, co wystarczy? Zrobić. Wystarczy. O, wybasku, grzej, wybastuniu, grzej. Ja muszę teraz tej lodowatej wodzie ręce umyć. Nie mam swojej bańki. Ja normalnie swoją bańkę z wodą zawsze trzymam w aucie, tak gdzieś przy wylocie powietrza ciepłego, żeby miała ciepłą wodę, nie? Teraz wiadomo, że jak jechałam na zastępstwo, to nie chciałam brać wszystkich rzeczy. No więc tutaj jest taka zabudowa. O tak to zrobione. Zatem korzystam z tego, co jest. 3 stopnie na zewnątrz, śnieg z deszczem. Fajnie tak, co? Fajnie. Kto się wybiera na kierowcę? Albo na gabaryty. Musi lubić morsować. Ale krążenie pobudza to wow. Patrzcie, tu widzicie moje ręce. To wszystko przez te rękawiczki, antyrękawiczki roku. Ale to nic, nie ma takiego zimna, którego nie można by było przetrwać. W Europie oczywiście. W świecie są takie zimna, które łatwo nie przetrwać. Jarek, jak tam byłeś pod tym prysznicem? Jesteśmy w porcie, wiecie? W portach, jak to wiadomo, w portach bida. Kierowcy do portu raczej przyjeżdżają i odjeżdżają. Chociaż tutaj jest Cuxhaven, więc tu jest taki typowy, akurat tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, port taki gabarytowy. Tutaj jest Siemens, fabryka Siemensa. To jest po sąsiedzku, także tutaj na tym nabrzeżu nie ma żadnych kontenerów, tylko same gabaryty. Ale to nie zmienia faktu, że nie ma tutaj. Są już toje, nie? Są już toje. Więc to już jest coś, ale jest prysznic na hali produkcyjnej, ale jest to typowa łaźnia dla niezorientowanych w realiach transportu. Łaźnia, czyli po prostu kilka pryszniców w jednym miejscu, tak po wojskowemu. I oczywiście nie ma damskich łaźni i męskich łaźni, tylko jest jedna łaźnia. Pracują tu przede wszystkim mężczyźni. A dodatkowo ta łaźnia jest przejściowa, więc całkiem fajnie, bo ludzie sobie mogą chodzić przez łaźnię, więc już jeden kolega był się kąpać, drugi poszedł i wracał, widzę, że wraca z plecakiem, coś tam gadają, ciekawe co gadali. Jak te warunki. Ja to się chyba raczej nie wykąpię na to wychodzi. Tak myślę. Wiadomo, że nikt by mi nic nie zrobił, ale człowiek mógł stać pod tym prysznicem i się stresować, czy ktoś wyjdzie, czy nie. A poza tym suszarki nie brałam. Nie wzięłam też suszarki, bo po prostu robiłam maksymalne odciążenie bagażu. I stwierdziłam, będę się kąpać gdzieś na jakiejś stacji benzynowej. W Niemczech zawsze są suszarki od razu. No jednak wyszło, że jutro będę miała dopiero możliwość. Dzisiaj z czwartku na piątek jedziemy. Staniemy gdzieś tam w okolicach, nie wiem gdzie. Czy Lipska, czy jeszcze zobaczymy. No i tam się wykąpię na stacji. Teraz by coś jeszcze zjeść. A tu taka bieda w lodówce, bo też zrobiłam odciążenie. Trzeba jeść co jest.
To co? W kolejnym odcinku jedziemy. Do zobaczenia. Cześć!